Cześć, ja jestem Sławek, a kolejnym miastem w serii turystycznej po południowych Niemczech jest Ulm. W tym wideo pokażę Wam, co można zobaczyć w ciągu jednego dnia w Ulm i kilka ciekawostek o samym mieście. Zapraszam! Ulm jest jednym z najstarszych miast w Niemczech. Po raz pierwszy zostało wspomniane w 854 roku, co oznacza, że ma już niemal 1200 lat. Niewiele z obecnie istniejących miast może pochwalić się takim wiekiem, choć oczywiście ich nie brakuje. Ulm leży nad Dunajem i był ważnym miejscem, ponieważ mieścił się tutaj pałac dla podróżującego króla Ludwika II niemieckiego, który rządził państwem wschodniofrankijskim w IX wieku jako jeden z trzech spadkobierców Imperium Franków i cesarza Karola Wielkiego. Przez kolejne stulecia rezydencja królewska była powiększana, a wokół dworu były budowane mury. W XI wieku władzę nad regionem i Ulm przejęli książęta Szwabii i rozwijali to miasto. Niestety wskutek przerwania rodu książęcego rozpoczęły się potyczki o panowanie nad Ulm i cesarskim pałacem, wskutek czego Ulm zostało niemal doszczętnie spalone w 1134. Następnie od 1140 rozpoczęła się odbudowa i budowa mostu przez Dunaj w 1174 już. A już 10 lat później, w 1184, Ulm nadano status wolnego miasta cesarskiego, a już w końcu XIII wieku Ulm był w pełni ufortyfikowany. Dziś w mieście możemy podziwiać jedynie część pozostałych murów i bram, które się w nich znajdowały w średniowieczu. Fortyfikacje z sukcesem pomagały obywatelom Ulm odpierać ataki zbrojne. W 1377 rozpoczęła się budowa kościoła w samym centrum Ulm. W mieście był wcześniej już kościół, ale poza murami miasta, co stwarzało mieszkańcom problem w czasie oblężenia. Kościół słynie z niesamowitych zdobień i najwyższej wieży kościelnej na świecie o wysokości 161,5 metra. Jedną z atrakcji w mieście dla turystów jest właśnie wejście po 768 stopniach na szczyt wieży i podziwianie panoramy miasta na obu brzegach Dunaju, a przy odrobinie szczęścia i czystej pogodzie nawet Alp na południu. Może się wydawać, że budowniczowie byli niezwykle zdolni w średniowieczu. Nie ujmując budowniczym, bylibyśmy jednak w błędzie, ponieważ budowa wieży i zdobienia zewnętrzne były ukończone dopiero pod koniec XIX wieku. Miasto rozwijało się przez kolejne stulecia, żeby osiągnąć szczyt w 1500 roku. Zaraz po Norymberdze Ulm był jednym z najważniejszych ośrodków handlowych, a także miał niezachwianą pozycję jako ośrodek sztuki w południowych Niemczech. Ulm było znane również z produkcji monet oraz niezwykle wysokiej jakości tkanin znanych w całej Europie. Wiek XVI przyniósł Ulm początek gorszych czasów. Drogi handlowe zaczęły się zmieniać ze względu na nowe ośrodki handlujące węglem. Pozycja ośrodka sztuki również uległa degradacji przez zmiany protestantów i przyjęcie wiary ewangelickiej. Rzeźby świętych, fontanny i ołtarze w kościołach dotąd bogato zdobione zostały rozebrane lub zniszczone. Kolejne stulecia oznaczały dla Ulm wojny, szerzące się zarazy i ostatecznie ogłoszenie bankructwa w 1770. Początek wieku XIX oznaczał zmiany terytorialne w Europie w następstwie działań Napoleona. Ulm straciło swoją niepodległość i zostało włączone do Królestwa Bawarii w 1802. Po wygranych bitwach Napoleona zostało jednak zbrojnie zagarnięte i oddane Królestwu Wirtembergii. Zmiany terytorialne przez długi czas tworzyły problem dla Ulm, ponieważ granice pomiędzy Wirtembergią a Bawarią tworzył od teraz Dunaj. Część miasta po wschodniej stronie rzeki znalazła się więc po drugiej stronie granicy, aby stworzyć miasto Nowe Ulm.
Wraz z nadejściem rewolucji przemysłowej do miasta wrócił duch przeszłości, sukcesu i przedsiębiorczości. W Ulm zrealizowano dwa większe projekty, czyli wykończenie kościoła i wybudowanie fortecy Wilhelmsburg. Forteca służyła Ulm w kolejnych wojnach światowych, mieszcząc podczas I wojny światowej 10 000 żołnierzy, a w II nawet ponad 20 000 żołnierzy. Po przegranej I wojnie światowej recesja i ograniczenia nałożone na gospodarkę Niemiec miały duży negatywny wpływ na Ulm, którego produkcja głównie była nastawiona na eksport. Kryzys gospodarczy, walutowy i antysemityzm prowadziły do wzrostu poparcia nazistów wśród mieszkańców Ulm już od lat 20. ubiegłego wieku. Już po przejęciu władzy przez NSDAP jedna z baszt fortecy była wykorzystywana przez SA i SS do więzienia i torturowania przeciwników politycznych bez procesu. W nalotach bombowych aliantów w końcu wojny aż 81% Starego Miasta zostało zniszczone. Przez kolejne dekady pod okupacją amerykańską miasto było odbudowywane. Aby sprostać dużym inwestycjom infrastrukturalnym, niektóre z historycznych budynków, które przetrwały, zostały poświęcone w ramach większej sprawy. Możemy to doskonale zobaczyć przy jednej z historycznych bram miasta. W latach 50. i 60. rozwijano szkoły wyższe, uniwersytet, a także strefę przemysłową. Jedną z ciekawostek o Ulm jest to, że jest ono nazywane miastem Alberta Einsteina. Urodził się on właśnie bowiem tutaj, w tym miejscu w 1879. Na jego cześć od 2005 roku w Ulm odbywa się maraton Einsteina. Według mnie Ulm jest zdecydowanie niezwykle ciekawym miastem pod względem jego historii do 1500 roku, choć później też nie brakuje ciekawostek, szczególnie o działalności Grupy Białej Róży w czasie II wojny światowej, jeżeli kogoś bardziej interesuje właśnie tematyka tego okresu. Dajcie znać, czy Wam się podobał ten odcinek i spróbujcie wziąć udział w konkursie w komentarzach. Jeżeli odgadniecie, jakie kolejne miasto z listy pojawi się w formie odcinka na kanale za tydzień, to dostaniecie z niego pocztówkę. Jesteśmy dokładnie w połowie całej serii turystycznej po południowych Niemczech. Do tej pory odwiedziłem 7 z 14 miast z listy, więc zasubskrybuj ten kanał, żeby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy tej serii i tak, aby nie pominąć kolejnego odcinka. Na dziś to już wszystko i widzimy się już za tydzień.